Dzień dobry. Dzień dobry. Mam gąbeczkę. Mam różnokolorową kredę. I już Wam wyjaśniam, co zrobię. To może zacznę od tego, że narysuję. Rysownik ze mnie żaden, ale narysuję z grubsza naszą działkę. Powiedzmy, że to jest prawie kwadrat. O boku jakieś 120 metrów. To powiedzmy, że mamy kwadrat. Tu dla ułatwienia dodam, tu jest południe. Znaczy, nie wiem, czy tak się rysuje. No stąd południe. Narysuję najpierw nasze drogi, jakie tutaj są. Tu biegnie taka droga. Tu biegnie nasza droga dojazdowa i tu jest nasze rondo. Tu jest domek, który remontujemy. Tu jest ta mniejsza obórka. Tu jest stodoła. Tu jest mniejsza. Tu mamy ogródek. Aha, tutaj jest nasza przyczepa. Jeśli chodzi o skarpy, no to generalnie są tu. Tu jest jedna skarpa. No i druga duża skarpa, powiedzmy, jest tu. Mniej więcej to wygląda tak. Tu jest nasz kibelek, tu jest nasz prysznic. A, no i jeszcze strumienie. Więc jeden strumień biegnie mniej więcej tak. Tu mamy mostek. A drugi strumień biegnie mniej więcej tak. I tu jest ten nasz drugi most. Nie wiem, jak się rysuje mostki. No, to z grubsza wygląda to tak. No i tu mamy trochę lasku. I ten. Więc teraz zmienię kolor. I powiem Wam, co ja zamierzam koparką i wozidłem zrobić. Pierwsza rzecz to robię odwodnienie. Robię odwodnienie tu wzdłuż stodoły do tej skarpy. Drugie odwodnienie robię tu wzdłuż domu w tym kierunku. Mniej więcej tu dochodzę. Trzecie odwodnienie robię tu wzdłuż drogi. Tu, jak pamiętacie, mamy nasz sad, tu jest winogrono. Więc tu przechodzę przez drogę i tu chcę zrobić studnię, w której zgromadzę tą wodę z części tego odwodnienia. Tu chcę zrobić też pojemnik na wodę, z którego później zrobię oczyszczalnię tej wody i odprowadzę do naszego potencjalnego stawu, który ma być gdzieś tu. A tak powinienem go trochę bardziej nieregularnie narysować. Dobrze. Czyli to jest jedna rzecz. Odwodnienie. Tego odwodnienia jest jakieś 130 metrów. Tu przy domu będzie najgłębiej, bo nawet prawie 1,20 m. Tu ten wykop to jest właśnie 1,20 m, metr. Ten będzie już płytszy, bo ten będzie około pół metra. Tak. Ziemię, którą będę miał z tego wykopu, wywożę tu i tu zrobimy taką dodatkową skarpę. Co jeszcze chcę zrobić? W pewnym momencie, ponieważ zanim wykopię ten dołek tu, ten rowek tu, muszę wjechać sobie kopareczką tutaj na górę, bo tu jest najwyższy nasz punkt działki. Tu mam zamiar wyrównać teren i tu powstanie takie miejsce rekreacji. Jakiś stół,
jakieś ławki. To jest drugi punkt, czyli pierwszy mam odwodnienie, drugi mam rekreacja, trzeci ważna rzecz to jest nasza droga. Ona tutaj ciągnie się jeszcze prawie 300 metrów. Problem polega na tym, że na niej już zrobił się taki duży garb na środku i samochody nam zahaczają podwoziem. Także tą drogę muszę przejechać te 300 metrów koparką i ją wyrównać. To będzie też taka duża praca i ona w zasadzie jest numer 3. Ona jest w zasadzie numer 2. To mamy już tą. Następną rzecz, którą będę chciał zrobić i to w zasadzie zrobię jako pierwszą też. Dobra, zapiszę jako 4, to jest staw. Nie będę kopał stawu, natomiast chcę zrobić tutaj taki mały wykop z metr w głąb, żeby zobaczyć, jak się zachowuje woda w tym miejscu. Następna rzecz, którą chcę zrobić, to tutaj przy strumieniu, tu mamy taki zjazd na naszą łąkę, na tą łąkę, bo tu jest łąka, taka najniższa łąka, gdzie też potencjalnie kiedyś byłoby fajnie zbudować staw. I ten zjazd jest wyjątkowo niewygodny. Tutaj ciężko zjechać, więc to muszę po prostu wyrównać, dowieść trochę ziemi, wyrównać. Następna rzecz, to nam się rozlewa woda w strumieniu, w tym miejscu, bo tutaj się zapadły brzegi i od ostatnich takich właśnie silnych ulew. I w tej chwili ten przepływ jest zablokowany, także nawet mała woda powoduje, że ona się nam tu rozlewa. Więc tutaj będę chciał to przekopać. Tutaj mamy mostek, gdzie jest rura pod tym mostkiem i ta rura jest też zapchana, także to też będę chciał naprawić. Co jeszcze? Jak pamiętacie, jeden z naszych odcinków, tu mamy tą naszą przyczepę. Kolory powinienem mieć. To tutaj mamy wyjątkowo problem duży z wjechaniem tą przyczepą i zjazdem. Także ten zjazd będę chciał też poprawić. Czyli policzę. Mamy 5 zjazd. Mamy 6 strumień. Mamy 7 mostek. Mamy 8 droga na łąkę. Coś zapomniałem. Jeszcze jedno. Tu od drogi też korzystamy z takiego wejścia. Wchodzimy sobie tędy, żeby iść na górkę. I tu jest niewygodne wejście, także tu też porobię takie... Złagodzę ten stok, żeby potem kiedyś zrobić to tu wejście, czyli zejście. Na pewno jeszcze mam umyć sprzęt po pracy. I to chyba tyle. Ale pomyślę jeszcze. No i jeszcze jedna rzecz. Tutaj przy obórce mamy złożony kompost, w zasadzie przetworzony obornik, który dotyka nam fundamentów tej obórki. Także będę go chciał stąd przesunąć gdzieś w to miejsce. To co, zacznę od tego, że zmienię tą łyżkę. Bolce wyszły, łyżka się trzyma. Muszę się nauczyć tego sprzętu, zanim wjadę bliżej budynków i będę robił już wykop pod odwodnienie, więc lepiej, żebym go ogarnął. Nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, no, natomiast dla bezpieczeństwa. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda nowicjusz na koparce i popatrzeć na jego szarpane ruchy. Ale spokojnie, myślę, że z czasem
z czasem przyjdzie też płynność poruszania tymi joystickami, bo tu steruje się takimi 2 joystickami, zupełnie jak w grze komputerowej. Fajna sprawa. Jak widzieliście na tej mapce, którą rysowałem, to ten zakres prac, który planujemy, jest bardzo duży. No i myśląc o tym, w jaki sposób to wykonać, no to jedna z opcji to zatrudnić firmę. Tylko to wyjdzie dość drogo, bo wyszłoby dość drogo, bo nie tylko koparka, ale jeszcze potrzebny właśnie jest taki sprzęt, żeby przewozić tą ziemię. Druga opcja no to szpadel i taczka, ale no zależy nam, żeby jednak kiedyś się do tego domu wprowadzić, a ze szpadlem i z taczką to bym to chyba robił z rok. No i pojawiła się taka możliwość, żeby nawiązać współpracę z firmą Renta, z firmą z wypożyczalnią sprzętu budowlanego. Ta firma ma 21 oddziałów w całej Polsce. Najbliższy do nas oddział jest w Rzeszowie i oni dowożą sprzęt. Także firma Renta wsparła nas w tych działaniach. Ja jestem zadowolony, bo mogę tę pracę wykonać sam, tak jak lubię. No i mogę zrealizować marzenie mojego dzieciństwa, czyli pobawić się koparką, taką prawdziwą. No taki dół na metr, czyli mniej więcej tyle, ile będę musiał kopać odwodnienie. No tam w jednym miejscu będzie głębiej. No jakoś to idzie, ale dużo jeszcze chyba potrzebuję wprawy, bo cały czas się motam troszeczkę z tymi joystickami. Natomiast to, co miałem sprawdzić, no okej, tu jest sucho. Kurde, no tu stoi woda. O co chodzi? I tu też stoi woda. A ja teraz kopałem no 3 metry dalej. To teraz podjadę w miejsce, gdzie będę chciał robić ten wykop. To co, odpalam sprzęt. Muszę zamknąć to z tą wajką. Jak to jest opuszczone, to nie odpalę koparki. Jak to jest podniesione, z kolei to nie działają joysticki. A i muszę podnieść tą rewierz. Dobra. No i możemy jechać. Ja się wyprostuję. No. Grząska tu jest. Teoretycznie można też sterować nogami. Dobra, to teraz zamknę stodołę i zjem śniadanie. No dobrze, to teraz od tej tyczki do tamtej tyczki, takiej tyczki, która pięknie zarosła, robię wykop. Robiłem pomiary i tak, tutaj muszę mieć w miejscu, gdzie jest ta tyczka, metr i powoli to troszeczkę ma rosnąć, ten wykop, żeby w tamtym miejscu mieć 115. I dzięki temu na tych, tu jest jakieś 10 metrów, zachowam spadek około 2, może 3%. To najpierw obetnę trochę, sobie przytnę ten bez, żeby mi nie przeszkadzał.
Powiem wam, że straciłem chyba z pół godziny, żeby znaleźć, gdzie tutaj jest wlew paliwa, bo trochę akurat mało jest w nim. Obchodziłem go, w końcu znalazłem instrukcję obsługi. No i okazało się, że trzeba po prostu podnieść siedzenie i jest wlew paliwa. To jest kabel, który biegnie do studni. Ale ja niestety nie wiem, jak on biegnie. Znaczy zakładałbym, że ktoś poszedł na łatwiznę i pewnie poprowadził prosto. Choć może niekoniecznie, no bo tu miał twardo, bo tu droga. Więc mógł równie dobrze pójść tu i za chwilę na niego się natknę, a on jest pod prądem. Także ja go zaraz odłączę. A na razie wodę w studni będziemy mieli po prostu na przedłużaczu. No proszę, pierwsza ciekawostka w ziemi. I byłem przekonany, że tą rurą ktoś tak porządnie puścił ten kabel. Ale nie, jest to jakaś zwykła rura. Spadek elegancki, spadek. Nawet nie wiem, czy nie za duży. Gdybyście chcieli skorzystać z usług wypożyczalni Renta, sprzętu budowlanego i nie tylko, bo i ogrodniczego, to najlepiej to zrobić za pomocą aplikacji. Oni mają aplikację, link podam w opisie filmu, Renta Easy. I to jest taka wygoda, że można podejrzeć, jaki mają sprzęt, zobaczyć specyfikację tego sprzętu i go zarezerwować, sprawdzić jego dostępność. No dobrze, to pierwsza część zrobiona. 4 godziny mi to zajęło. Chyba nie jest to mistrzostwo świata, a jeszcze dodatkowo zrobiłem krzywo. Ale to akurat nie ma najmniejszego znaczenia. Teraz wolałbym już zrobić prosto, bo jak tak będę zakrzywiał, to wyląduje na narożniku tamtego domu. Dobra, teraz jedziemy w tą stronę. Tutaj mam obecnie głębokość 1,25, przy czym tu będę musiał wsadzić studzienkę, to zjadę na jakieś, ona chyba ma 1,50, a stąd zacznę już jechać wyżej, bo w studzience po prostu będę łączył różne poziomy, także stąd zaczynam jechać na jakieś 70 cm głębokość, tak by wylądować tam, gdzie jest ten kikut tego masztu, na jakiś 1,25 m. To troszkę zmniejszy wtedy ten spadek, no bo taki spadek w tej rurze też nie może być za dużo. On i tak będzie trochę większy niż powinien być, no ale nic na to nie poradzę. Tu jest po prostu duży spadek terenu. Musiałbym robić pewnie jeszcze jedną studzienkę gdzieś tu na wysokości drzwi, no ale tam ma być ganek, więc tego nie chcę. Jakoś da radę.
Chwalę się Wam, że nabieram powoli wprawy. Może już mi pójdzie dzisiaj szybciej. Tutaj już dużo dalej to kopać nie mogę, tego wykopu, dlatego że ziemię, którą wybieram, wywożę tam, więc miałbym problem, żeby potem dalej przejechać. Także to muszę zostawić na później. To teraz zajmę się tym odwodnieniem tutaj wyżej. Tu na szczęście nie muszę kopać głęboko, bo tutaj chodzi mi tylko i wyłącznie o tą wodę opadową, żeby nie spływała i nie stała, nie spływała mi tu w dół i nie stała, tylko była odprowadzona odpowiednio tam w stronę drogi rzeki dalej, czy strumienia, i tu w stronę naszego potencjalnie stawu. Ale zanim, to trzeba będzie nakarmić trochę ten sprzęt ropą. Tutaj to dużo nie wlewam, bo w zasadzie tym dużo nie jeżdżę. A ten sprzęt, powiem Wam, że mnie o tyle zaskoczył, że ja go dotankowałem. Tak, wlałem jakieś tam 6 czy 7 litrów ropy i wczoraj cały dzień, na cały dzień mi to wystarczyło. Także jakoś to bardzo dużo tego paliwa nie zżera, bo już miałem taką obawę, że będę musiał jeździć na stację benzynową i w takich kanisterkach sobie przywozić. A tu się okazuje, że raz pojechałem, a one są chyba 10-litrowe, także mam tutaj 20 litrów i możliwe, że to mi wystarczy na całe te prace. No zobaczymy. No to karmię sprzęt i jadę dalej. Dobrze, wszystkiego nie wlewam, bo jak mi się akurat w wozidle jednak zużyje wcześniej, to musiałbym jechać kupować. Tutaj jestem przy tej lipie i tu są korzenie. No jaszczurka zresztą też tu jest. Nie chcę ich uszkodzić. Tu są 2 korzenie. Tu też jakiś korzeń jest już i tu. Potem nie wiem. Mam nadzieję, że już nie. Także tutaj niestety trzeba ręcznie. Spróbuję to zrobić tak sobie, żeby wrzucać do tej łyżki i do góry. Zawsze to będzie łatwiej. Tak malutki?
to dojechałem tutaj do tego miejsca, gdzie dalej już nie chcę kopać, ponieważ tutaj gdzieś będzie już zbiegała się z tym odwodnieniem rura od gazu, której nie chcę uszkodzić. No ale okej, to jest to miejsce, gdzie chciałem, bo po przeciwnej stronie chcemy zrobić studnię, z której będzie po prostu, czy studnię, no pojemnik na wodę, do którego będzie spływała ta woda z tego odwodnienia. Tu przy okazji, jak już byłem, to zrobiłem też troszeczkę lepszy to podejście. Czasami tędy też chodzimy. No, i tu sobie zrobię kiedyś schodki, już będę miał mniej. Co malutki. Także tu z tej strony już mam to odwodnienie zrobione. Tego przekopu przez drogę nie robię, bo chciałbym z niej korzystać. No niestety ten spadek jest tutaj dość duży, raczej niezgodnie ze sztuką, no ale trudno, nic na to nie poradzisz. Jeden korzeń przeciąłem niestety. Mam nadzieję, że nic się lepiej nie stanie. To teraz jak jestem w tym miejscu, to będę jechał z tym odwodnieniem już teraz w tamtą stronę. Natomiast zanim, bo kiedyś tutaj wjeżdżaliśmy tą przyczepą i było to trudne, także podbiorę troszeczkę tu ziemi, tak żeby jak kiedyś będziemy nią zjeżdżali, to żeby to było już łatwiej. No nie będzie najładniej przez jakiś czas, ale myślę, że to szybko zarośnie trawą. A przy okazji będę mógł też koparką wjechać tam na górę, bo tam mamy do zrobienia taki taras, placyk. To jak będę na miejscu, to Wam pokażę. No, sprzęt się sprawuje super, naprawdę. Jestem zadowolony. Mam super zabawę. Bardzo się cieszę, że nie zleciłem tego nigdzie na zewnątrz, tylko że robię to sam i powoli się już uczę. Chyba mi już to idzie troszeczkę szybciej. To działam. Co małe? To trochę tutaj podrównałem ten zjazd. Nie jest jeszcze optymalnie, ale to będę tą ziemię jeszcze przecież wybierał, jak będę robił tu wykop. A zanim zrobię ten wykop, no to najpierw muszę zrobić to, co zaplanowałem. Czyli już przejechałem sobie kopareczką tam wysoko na górę. Bo tu jest takie fajne miejsce, gdzie no latem jest bardzo długo cień. Jest to fajny też punkt, bo widokowy. I jest też osłonięte od wiatru. Tylko jedyny problem to to, że tu jest pochyło.
Idę zobaczyć. Proszę pani. Tam może troszkę też. No prawie idealnie, no ale to co. No to dorzuciłem tutaj jeszcze 2 taczki żwiru. Wygląda to tak, jest takie miejsce powiedzmy o szerokości prawie 6 metrów i głębokości 4. Idealne, żeby zrobić tutaj strefę relaksu. Żwir rozsypie, dzięki temu mam nadzieję, że powstanie taka warstwa, która będzie odprowadzała wodę, bo myślę, że chyba tu ułożę po prostu cegłę. Mam sporo tej cegły z komina i nie do końca pomysł, co z nią zrobić, także można by ją, ona jest słaba, tutaj rozłożyć. Ona by wtedy sobie może szybciej, dzięki temu, że ma podsypkę ze żwiru, schła. Tu zrobimy taki murek z cegły. Tu sobie będziemy siedzieli, a widok jest o taki. No to co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to będę wdzięczny za subskrypcję, za lajka i za komentarz. Dziękujemy i dobranoc.